Cześć, w dniu dzisiejszym chcę Wam przedstawić top wszechczasów gry FPS. Nie robiłem w tym roku wyjątkowo topu najlepszych gier z ubiegłego roku, ale za to w zamian właśnie chcę przedstawić Wam jakby najlepsze gry z perspektywy pierwszej osoby, jakie zostały przeniesione na system Amiga S4. Oczywiście, jak to zwykle z topami bywa, jest to całkowicie mój subiektywny wybór, gdzie głównym, dominującym kryterium była czysta grywalność, także nie zdziwcie się, jeśli będzie tak, że jakaś tam starsza pozycja sprzed wielu lat będzie na tej liście wyżej niż tam przebój względnie świeży, dużo lepszy technicznie, bo jak mówiłem, przede wszystkim oceniałem to, jak dobrze mi się w dany tytuł grało. A siłą rzeczy, że na przykład nie jestem graczem sieciowym, to z automatu gdzieś tam wypadł Quake 3 i kilka sieciowych pozycji. Pomimo, że jestem graczem z blisko 40-letnim doświadczeniem, który pamięta jeszcze czasy Ponga, to też nie chciałem tutaj przedstawić jakichś bardzo archaicznych pozycji, więc takie rzeczy jak Catacomb 3D czy pierwszy Wolfenstein Spear of Destiny też się tutaj nie znalazły. Nie znalazły się też pozycje, które delikatnie ujmując mnie nie zachwyciły, takie jak importowany z Maca Marathon czy tam Rise of the Triad. Natomiast myślę, że ta 15, którą wyselekcjonowałem, to są naprawdę porządne tytuły, które zapewne też znacie z innych platform, bo nie oszukujmy się, w przypadku gier 3D to w zasadzie mamy do czynienia wyłącznie z portami na Amiga S4. Miejsce 15. Alien vs Predator. Ciekawa gra wydana w 2000 roku na PC-ty za sprawą ekipy Rebellion. Wiele lat później przeniesiona też na nasz system. Plusy gry to niewątpliwie mroczny klimat oraz 3 całkowicie różne kampanie dla Marines, Obcego i Predatora, które ze względu na całkowitą różnorodność tych postaci stanowią w pewnym sensie osobne 3 gry. Minusem jak dla mnie był dosyć wysoki poziom trudności, którego nie mogłem przeskoczyć. W grze zastosowano dosyć ciekawy mechanizm, który gracza przyzwyczajonego, iż w tego typu produkcjach można skorzystać z opcji szybkiego zapisu stanu gry w dowolnym momencie, może przyprawić o frustrację. Tutaj mieliśmy 3 stopnie trudności, gdzie w zależności od wyboru dysponowaliśmy limitem 2, 4 lub 8 możliwości sejwowania gry na danym poziomie. Niestety nawet dysponując tą ostatnią pulą po prostu nie dawałem rady. Ponadto nie będę ukrywał, że choć różnorodność misji jest traktowana jako atut, to jednak osobiście do gustu przypadła mi tylko ta, która w największym stopniu przypomina kanoniczne FPS, czyli misja, gdzie kierujemy poczynaniami człowieka. Reasumując wszystkie za i przeciw, 15 miejsce w zestawieniu. Miejsce 14. Duke Nukem 3D. Absolutny klasyk mający swoich wielu fanów, którym być może teraz się trochę narażę. Pamiętam drugą połowę lat 90. i wręcz zwalczające się na łamach ówczesnych czasopism traktujących o grach 2 frakcje, z których jedna trzymała za Duke'em, druga za Quake'iem. Gra była ceniona za swoisty humor, czy łamanie tabu, czego przykładem były stripteaserki na ekranie, czy nazwijmy to akcje w toalecie. Z kolei przeciwnicy stojący po stronie Quake'a wskazywali na przestarzały silnik, choć trzeba przyznać, że posłużył on jeszcze do stworzenia kilku gier, z których część zobaczycie jeszcze na wyższych miejscach. Cóż, mi silnik nie przeszkadzał, aczkolwiek gdzieś brakowało mi tego mrocznego klimatu, tego dodatkowego smaczku, który przyciągnąłby do monitora. Efekt to chyba najbardziej przewlekła produkcja w całej mojej karierze gracza. Pamiętam, że pierwszy raz podchodziłem do tego krótko po premierze w latach 90. pod emulatorem Maca. Potem ponownie w okolicach 2003 roku, kiedy wyszedł już port na Amigę klasyczną, by ostatecznie ukończyć grę dopiero jakieś 10 lat później już na Amiga S4 i uczyniłem to trochę na zasadzie samozaparcia, które poparte było przekonaniem, że trochę wstyd nie mieć ukończenia tak ikonicznej dla wielu produkcji w swoim CV.
Miejsce 13. Quake 1. Jeśli osoby będące niegdyś we frakcji fanów Quake'a z uznaniem kiwały głową, gdy mówiłem o Duke'u, to teraz mogą się poczuć lekko rozczarowani, bo pierwszego Quake'a stawiam tylko o oczko wyżej. Oczywiście, w tym wypadku nie podchodziłem do tytułu przez 2 dekady, tylko przeszedłem ją z marszu wkrótce po premierze na Amidze klasycznej, no ale duża w tym zasługa lepszego silnika, pierwszego silnika w pełni 3D, który w tamtych czasach robił piorunujące wrażenie. Niemniej pod względem czystej przyjemności rozgrywki uważam grę za krok wstecz względem np. Dooma i o ile do Dooma wracam do dziś regularnie, to Quake'a odpalam tylko przy okazji jakichś testów, benchmarków i tym podobne. Miejsce 12. Hexen. Dzieło mistrzów z Raven Software. To był klimat, który lubię i grywalność jak trzeba. Minusem trochę zbyt długie i ciągnące się rozbudowane poziomy, w których niejednokrotnie zdarzyło mi się pobłądzić. Niemniej pomimo tej wady oraz oczywiście dużo mniej zaawansowanego silnika względem wcześniej przedstawionych konkurentów, nie mam wątpliwości, że grało mi się w to dużo przyjemniej. Miejsce 11. Quake 2. Dla mnie najlepszy z Quake'ów, który w dodatku doczekał się na Ami dosyć licznych zmodowanych wersji, takich jak Quake 2 Evolved, gdzie uwalniano nas od tej szaroburej, dołującej kolorystyki charakterystycznej dla pierwszych części serii, czy Quake 2 HD z poprawionymi teksturami, dzięki czemu gra wyglądała znacznie lepiej na współczesnych monitorach. W ubiegłym roku Hyperion wydał kolejną reedycję, która niestety znowu przywraca kolorystykę czy tekstury z oryginału, pomijając jednak wygląd z racji iż głównym kryterium decydującym o ustaleniu kolejności tej listy była grywalność. Druga część Quake'a, jako ta, która dostarczyła mi najwięcej przyjemności z całej serii, ląduje u mnie na 11. miejscu. Miejsce 10. Gloom. Może zadziałał tu trochę sentyment, ale 10 otwiera jedyna w zestawieniu gra o amigowych korzeniach, czyli Gloom. Gloom nie był ani najbardziej wyrafinowaną technicznie grą tego typu na Amigę klasyczną, ani nie brylował na przykład pod względem różnorodności uzbrojenia, rozbudowania poziomów i tym podobne. Miał jednak jedną cechę, którą ceniłem szczególnie i która generalnie jest podzielana chyba przez większość graczy, którzy byli wtedy jeszcze przy Ami, i była nią po prostu czysta grywalność. Wspominając o Alien vs Predator, mówiłem o barierze związanej z zapisywaniem stanu gry. Tu w oryginale było jeszcze gorzej, gdyż gra składała się z 3 megaleveli podzielonych na bodaj 8 poziomów i mieliśmy możliwość zapisu stanu gry właśnie dopiero po wykonaniu tych kilku misji stanowiących pełen level. Muszę jednak przyznać, że w tamtych czasach człowiek miał więcej samozaparcia i to rozwiązanie przeszkadzało mi jakoś mniej niż dzisiaj 8 save'ów na level w Alien vs Predator. Natomiast dla fanów gry, którzy chcieliby zagrać w port Glooma pod Amiga OS4, mam dobrą wiadomość. Tu nie ma konieczności zabawy z save'ami, gdyż dostęp do wszystkich poziomów jest dostępny od samego początku. Z jednej strony duże ułatwienie, z drugiej odbiera jednak trochę przyjemności. Miejsce 9. Sin. Ciekawa fabuła, gdzie wcielamy się w postać pułkownika Johna Blade'a i stajemy przed zadaniem powstrzymania przedsiębiorstwa Syntec oraz szalonej Alexis Sinclair przed rozprowadzaniem narkotyku zmieniającego ludzkie DNA. Gra w przypadku Amigi jest mniej więcej tym, czym był Duke Nukem Forever dla PC. Zapowiedziana była już jakieś ćwierć wieku temu, do dziś nie została wydana, mimo iż port w wersji beta jest od dawna gotowy. Umieściłem ją na tej liście tylko dlatego, że mam do tego portu dostęp i żywię nadzieję, że Hyperion wyda tę ciekawą produkcję, która niestety w międzyczasie zdołała już mocno się zestarzeć. No ale może w tym roku wreszcie zobaczy ją i publiczny gracz amigowy.
jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Miejsce 8. Shadow Warrior. Cofamy się do ery, kiedy rządził silnik Duke Nukem 3D. Przyznam szczerze, że jeszcze kilka lat temu była to dla mnie osobiście chyba najmniej znana gra oparta na engine stworzonym przez Kena Silvermana, z którą zapoznałem się dopiero wówczas, gdy powstał port dla Amiga S4. Mimo jednak faktu, że w grę miałem okazję zagrać dopiero po ponad 2 dekadach od momentu premiery na PC, szybko się wciągnąłem i szybko grę połknąłem. W przeciwieństwie do Duke Nukem, klimat, grywalność, cała historia okazały się być elementami, które zdecydowanie lepiej przypasowały pod mój gust. Miejsce 7. Doom 3. Najbardziej zaawansowany technicznie FPS na Amigę, świetny klimat horroru, mnóstwo krwi, niezła fabuła, co nie zdarzało się we wcześniejszych wersjach Dooma, i zrównoważony poziom trudności. To niewątpliwe atuty tej gry. Minus brak tutaj klasycznego Dooma. Tej niczym nieskrępowanej rozpierduchy pozbawionej zbędnych udziwnień, dialogów czy innych przerywników. Trzeba jednak powiedzieć, że dla Dooma 3 powstał mod będący wiernym przeniesieniem Dooma 1 na nowszy silnik i grało mi się w niego niemal tak samo przyjemnie jak w oryginał z pierwszej połowy lat 90. Tu oceniam jednak podstawkę, dlatego dopiero 7. miejsce. Miejsce 6. Hexen 2. Świetna, klimatyczna gra oparta na engine'ie pierwszego Quake'a. Produkcja eliminuje wady pierwowzoru, choć tytuł nie jest łatwym spacerkiem po nieskomplikowanych korytarzach, często trzeba było trochę kombinować, to jednak odniosłem wrażenie, że levele nie są aż tak rozwlekłe i nie trzeba przemieszczać się między nimi tak często jak w jedynce. Klimat został zachowany, a grafika, mimo iż dziś trąci myszką, była jednak zauważalnie lepsza niż w jedynce opartej na silniku Dooma. Pamiętam, że oprócz podstawki przeszedłem też dodatek, co z reguły rzadko mi się zdarza i oznacza, że tytuł naprawdę musiał mnie ująć. Cóż, Raven Software, nic dodać, nic ująć. Miejsce 5. Shogo. Dzieło grupy Monolith odwołujące się do klimatów mangi. Ciekawa rozgrywka, gdzie w zależności od danej misji możemy wsiąść za stery wielkiego mecha lub też kierować poczynaniami człowieka w zamkniętych pomieszczeniach czy na przykład w pociągu. Pamiętam, że gra w czasach Amigi klasycznej była bardzo mocno wymagająca dla sprzętu i w cudzysłowiu atrakcje takie jak długie oczekiwanie na wczytywanie stanu gry ostatecznie zniechęciły mnie do tego, by ją wówczas ukończyć. Zrobiłem to dopiero po przeniesieniu gry na Amiga S4, gdzie oczywiście w realiach sprzętu klasy Amiga One był to już tytuł bardzo leciutki i wówczas przeszedłem go niemal z marszu, bawiąc się przy tym wyśmienicie. Miejsce 4. Heretic. Gry z serii Hexen cenię sobie bardzo, lecz gry z serii Heretic cenię sobie jeszcze bardziej. Niestety nie mogłem na tej liście umieścić Heretica 2, który jest grą TTP, natomiast część pierwsza to typowy przedstawiciel gier z widoku pierwszej osoby. Ma wszystko to co Hexen, a więc świetny klimat fantasy, możliwość używania eliksirów czy innych przedmiotów, świetna grywalność i wszystkie inne cechy poza jedną. Nie ma zbędnego przekombinowania, levele są kompaktowe, przechodzimy je jeden po drugim, akcja dzięki temu toczy się szybciej i nie doznamy tu okresowych elementów znużenia. Miejsce 3. Blood. Pierwszą trójkę otwiera Blood, cechujący się dynamiczną akcją, niemal niczym w pierwszym Doomie, bogatym arsenałem uzbrojenia, świetnym klimatem, ociekającym horrorem, w którym znajdziemy kilka bezpośrednich nawiązań do kultowych filmów z tego gatunku, że wymienię tu na przykład Lśnienie czy Piątek 13. Świetna zabawa od pierwszej do ostatniej sekundy gry. Pamiętam, że był to jeden z nielicznych tytułów, którego gdzieś tam w tym 1997 roku zazdrościłem pecetowcom.
Szkoda, że Amiga, a zwłaszcza Amiga S4, tak długo musiała czekać na swój port, który pojawił się jakieś 20 lat po premierze np. portu Duke Nukem 3D. Niemniej przekonałem się, że chwycenie wideł w dłoń i wymarsz skrypty w celu eliminowania truposzy i wrogich mników z mrocznej sekty może bawić świetnie, nawet i teraz. Miejsce drugie. Return to Castle Wolfenstein. Znakomita kontynuacja przełomowego Wolfensteina, która po latach, przynajmniej w przypadku Amiga S4, okazała się być równie przełomowa. Była to chyba pierwsza produkcja do odpalenia z Amigi, którą wprowadzała do świata FPS-ów nowoczesne rozwiązania, które nie wiem, być może, a i zapewne w świecie FPS na PC zostały zaimplementowane już dużo wcześniej w innych tytułach. Mam tu na myśli na przykład to, że strzał w głowę przeciwnika wyznaczał większe szkody niż na przykład strzał w nogę. Fakt, iż lufa karabinu może się przegrzewać i tym podobne rozwiązania, które urealniały warunki pola walki. Wszystko to dodawało tylko dodatkowe procenty grywalności, która i tak była świetna. Całość okroszona niezłą fabułą i świetnym klimatem, umiejętnie łączącym klimaty III Rzeszy z uniwersum horroru. Dodatkową wisienką na torcie było wydanie zmodyfikowanej wersji pod tytułem Reborn to Castle Wolfenstein z ulepszonymi teksturami i innymi usprawnieniami, co sprawiało, że do momentu przeniesienia Dooma 3 była to najbardziej zaawansowana gra FPS na Amigę. Czysty miód, który pewnie zasłużyłby i na pierwsze miejsce, gdyby nie fakt, iż stara miłość nie rdzewieje. Miejsce pierwsze. Doom. Jedyna gra w zestawieniu, która od momentu swojej amigowej premiery, która miała miejsce już blisko 30 lat temu, do dziś jest dla mnie na tyle atrakcyjnym tytułem, że przez ten okres 27 lat nie było choćby jednego roku kalendarzowego, w którym nie zasiadłbym do niej przynajmniej kilka razy. Niczym nieskrępowana, prosta rozgrywka, niesamowite tempo akcji, świetna muzyka, która się nie zestarzała i wpisuje się w klimat gry, typowy odstresowywacz pozwalający na relaks w postaci bezkompromisowej walki z pikselowatymi przeciwnikami. Wiem, że pewnie dla większości z Was jest to już produkcja archaiczna, wiem, że grafika trąci myszką, wiem, że nie ma intra czy fabuły, wiem, że system walki jest z dzisiejszej perspektywy prosty jak konstrukcja cepa, no ale cóż z tego, skoro nadal ta gra potrafi cieszyć i bawić. Dla mnie to po prostu tytuł nieśmiertelny.